Poranek 99 już wstał, a ja muszę brać się czym prędzej do roboty. I najłatwiejszym sposobem na pozyskanie radu będzie założenie niewielkiego posterunku na ziemi mutantów. Dlatego też czym prędzej napełniam kieszenie przydatnymi surowcami do rozbudowy bazy i po załatwieniu kilku sprawunków pora ruszać w kierunku północnym. Korzystając z okazji, że noc 99 miała mieć krwawy księżyc i jeszcze przed zabraniem się za tworzenie nowej bazy ograbiłem kilka obozów. Bo papier i kilka zwoi zawsze się przyda. Dodatkowo do produkcji radu będę potrzebował pełno mazi i złomu technicznego. Dlatego obozowiska na ziemiach mutantów też chętnie splądruję. Dobra, ale jako że ta kraina do największych nie należy, najoptymalniej będzie założyć posterunek w samym jej centrum. Oczyszczam fragment działki i muszę przenieść starą fortecę, bo niestety na obecną chwilę mogę mieć tylko 2 zajęte parcele. Ale nie ma tego złego, w pierwszej krainie swoją bazę trzymałem tylko dla siarki i miedzi, ale już nie muszę tego robić, bo na ziemiach mutantów siarka i miedź występują w tej samej kopalni, co bardzo ułatwi mi późniejszy proces pozyskiwania tych surowców. Dodatkowo, jako że ma być to baza wypadowa, nie decyduję się na stawianie wszystkich komnat i maszyn. Postanawiam postawić tylko najważniejsze rzeczy. PS, jeśli przenosicie bazę, tak samo jak ja, a nie potrzebujecie już części wyposażenia bądź też maszyn, spokojnie, nie stracicie z nich surowców. Jeśli zakończycie stawianie zamku i zostanie wam jeszcze trochę sprzętu do postawienia, to zostanie on rozłożony i wszystkie surowce, które odzyskaliście, zostaną schowane do tych skrzyni. Ale wracając, okazało się, że posiadam już tyle surowców do zakładania bazy, że chyba do samego końca gry mi ich nie braknie. Na dodatek mam pełno skrzyń, w których naprawdę kiedyś trzeba będzie wszystko uporządkować, ale może kiedyś przyjdzie na to czas. I po uprzątnięciu zamku i dostosowaniu go do moich nowych potrzeb, odkryłem, że część rosnących w tej krainie drzew też może dawać mi małe ilości szlamu. Kusząca propozycja, ale szybszym sposobem jednak będzie wybijanie mutantów. Dlatego też nocy setnej wyruszam gromadzić przydatne surowce. Penetruję okoliczne obozy, po czym decyduję się na sprawdzenie większych instancji. Te będą bogatsze w złom techniczny, a na dodatek to nadal ludzie, więc kilka zwojów pewnie też się znajdzie. Boże, jakie wielkie szczurzyska tutaj hodują. Ale tutaj mamy już ewidentną zżynkę z Lola. Postać Dominy tańczącej z ostrzami wygląda identycznie jak Kamil z Lola. Nieładnie tak podbierać sprawdzone koncepty. W sumie ma tylko level 60, więc przy okazji, jak już tu jestem, warto by było sprawdzić, co tam potrafi. I nie powiem, jak na kogoś, kto jest kaleką, prawnie porusza się na tych protezach. I niegłupim pomysłem na ten moment będzie ucieczka, bo i tak miałem zajmować się czym innym, ale na wszelki wypadek jeszcze podmienię zaklęcia i z nastaniem kolejnego poranka będę penetrował dalej miasto. No chyba, że zostanę przygwożony w jednym z domów, gdzie nasza Domina nie będzie chciała dać mi za wygraną. Nie, kochana, nie tym razem, bo na ten moment bardziej interesuje mnie zbieranie złomu i masy zwojów pochowanych po szafkach. Niekoniecznie walka z tobą. 100% krew robotnika, tego nie mogę sobie odpuścić. Szybko pacyfikuję przeciwnika kosztem swojego zdrowia i maleńki leć do zamku, czekaj na swoją panią. Masa ksiąg i zwojów już zdobyta. To też decyduje się na błyskawiczny powrót do mojej mini bazy, zrzucenie z pleców dopiero co świeżo zdobytych komponentów i pora na postawienie pierwszego wytwórcy. Jest dość spory, ale dzięki niemu wytworzę pojemniki szlamu, które do najtańszych receptur nie należą. Szkło, łój mutantów i żelazo to nie najtańsze surowce. Tym bardziej, że wielu z nich na ten moment pod ręką nie mam. Ale jako, że złom techniczny też będzie ważny, bo potrzebuję go do wypalenia radu, to jeszcze nocy 101 szybko wracam na teren Dominy i chętnie zgrabię jeszcze raz okolicznych parobków. I przy okazji jeszcze raz spróbuję się z Dominą.
Ta, było blisko. Ale jako, że nie tylko części są mi potrzebne, to zabijanie mutantów też zacznie wchodzić mi lekko w krew. I dość szybko powinno udać mi się zdobyć dodatkowe porcje łoju. A gdyby brakło mi mutantów, zostają jeszcze ponure drzewa, których przerabianie może i jest mniej opłacalne, ale zawsze jakiś łój z tego będzie. No chyba, że nagle pogonią mnie wściekłe piece na nogach wyposażone w wieżyczki. Wtedy będę musiał szybko znaleźć inne miejsce do rabowania potrzebnych mi surowców. Ale takiej zdobyczy to się nie spodziewałem. Drugi zestaw do wytworzenia magicznej włóczni. Patrząc na te statystyki, wydaje mi się, że jest dużo lepszy. Muszę zainteresować się kiedyś tym orężem w przyszłości. Noc 102. Wędrując i wybijając co jakiś czas pojedyncze patrole, docieram w końcu do wcześniej wspomnianej kopalni siarki i miedzi. Jest naprawdę nieźle strzeżona, ale patrząc na bryły, które się tutaj znajdują, no siarki do produkcji radu to nam nie braknie. No i złom też możemy pozyskać z pracujących tutaj robotników. No chyba, że podczas walki z wielkim mechem strzelą mi gacie. Wtedy sprawa może być lekko utrudniona, ale nie niemożliwe. Tylko trzeba liczyć się z tym, że siła ognia odrobinę zmaleje. Zaś nocy 103, dzięki zgromadzonym dobrom, mogę rozbudowywać odrobinę moją mini bazę i zwiększyć ilość wytwarzarek. Na piętrze stawiam podłogę do kuźni. Co za tym idzie, od razu stworzyłem dla swoich wytwarzarek dedykowaną komnatę. I piękna masowa produkcja zbiorników z mazią mogła ruszyć już wkrótce. Ale zanim to, muszę jeszcze wrócić do krainy centralnej, skontrolować swoje stany magazynowe. I niestety, choć żelaza mam dość sporo, tak szkła niestety niewiele. Więc kolejne dni najprawdopodobniej spędzę na jego pozyskiwaniu. Ale zanim to, będąc jeszcze na ziemiach mutantów, udało mi się zdobyć dodatkowe fundusze, które chętnie wydam u handlarza na ostatni fragment pancerza Templariusza, który mogę u niego kupić i dzięki nowej książce, jak i masie zwojów, odblokowuję kompletny set Templariusza. No dobra, wszystkie sety, jakie mogłem tylko zdobyć, no bo tych zwoi troszkę nazbierałem. Swoją drogą zapomniałem, że jakiś czas temu też wytworzyłem pełno pancerzy dla swoich sług, ale tych w ostatnim czasie dość sporo mi ubyło. Więc nikt się nie obrazi, jak wykorzystam te gotowe podstawy do stworzenia dla siebie całkowicie nowych setów. Przy okazji ulepszę część starego uzbrojenia i odbiorę dość sporą porcję żelaza z moich pieców. A nowy set niech się wytwarza, bo dzięki niemu w przyszłości moja szybkość ataku zostanie dość mocno zwiększona. Ale jako, że nie chcę czasu tracić, znów rzucam się w wir pozyskiwania surowców. W końcu sporo żelaza pójdzie w tym odcinku. I po szybkim wypadzie po żelazo, pora przymierzyć nową zbroję, bo stara po ściągnięciu skina no nie jest w najlepszym stanie, ale za to ta nowa, no czuć w niej moc. Tylko kolor bym jakoś zmienił, bo ten miedziany mi nie pasuje. I teraz jestem gotów na kolejną długą wyprawę, gdzie najbliższy czas spędzę na grindowaniu kwarcu, na szkło i żelaza. Ale jeszcze przed wyruszeniem wydoję do cna słabszego robotnika, no bo wiecie, tego lepszego zostawimy sobie na przyszłość. I pora na magię montażu. Po 2 dniach intensywnego zbierania żelaza i masy kwarcu, by móc przetopić je na szkło, jeszcze przed nadejściem dnia 107 wróciłem na ziemię mutantów. Zrobiłem małe przemeblowanie w komnacie z wytwarzarkami, tak by w przyszłości móc od razu przytapiać tutaj gotowe surowce na sztaby radu. Ale to jeszcze nie koniec całej przygody, bo choć reszty surowców takie jak żelazo, szkło czy złom techniczny miałem pełno, tak łoju z mutantów no już niekoniecznie. Dlatego też poszukiwałem miejsca, gdzie znajdę go dużo
więcej. Aż w pewnym momencie, nocy 107, dotarłem do Stawów Odrodzenia. Swoją drogą urocze miejsce, takie pełne życia. Choć nie powiem, bo wolałbym te w bardziej zmutowanej formie, no ale cóż, tych kolegów też się chętnie pozbędę. A potem ograbię ich beczki pełne łoju. Plus zostanę sam na sam z mutantami. No chyba śnisz, bo nagle pojawia się kolejny boss. Angran Czyściciel. Szef tutejszej rozlewni, który może do najbardziej mobilnych bossów nie należy, ale za to potrafi naprawdę utrudnić poruszanie się po mapie. Co tu dużo można o nim powiedzieć? Wielki kloc, który wystrzeliwuje masę pocisków. Myślę sobie, nie no, powinno pójść łatwo. No nie za bardzo, bo w końcu kiedy zdecyduje się ruszyć i uderzyć, to potrafi nieźle przywalić. Ale spokojnie, chłop jest tak niemobilny, że potrafi się zbugować na najprostszych obiektach. I będzie to trzeba wykorzystać. Ale może nie tym razem, bo z nastaniem poranka zostaje wysłany szybko do spanka. Dlatego też szybki powrót odzyskuje swoje graty, plus kilkoma zbiornikami ze szlamem nie pogardzę. I pora na drugą próbę. Zdecydowałem się na przygwożdżenie go na moście, tak by jego pociski w głównej mierze rozbijały się o barierki. Plan dobry, gdyby nie to, że nasz przeciwnik nagle nauczył się strzelać zza pleców. A na dodatek, z racji małej przestrzeni, to ja będę miał najbardziej utrudniony dostęp do wielkoluda. Tym bardziej jego tarcza odbija każdy pocisk, więc strzelanie do niego to był daremny trud. I chyba na ten moment lepiej będzie się wycofać i wrócić jednak do produkcji radu. W końcu udało mi się zebrać sporo łoju z mutantów, a w głównej bazie czeka już na mnie kolejna dostawa przetworzonego szkła i żelaza. I dzięki tym pełnym stakom teraz powinno już iść z górki. I sukces, pierwsze sztaby radu powstają. Teraz tylko dopilnować, by to wszystko pięknie się przetwarzało. I z takimi zapasami, jak liczę, powinienem być ustawiony na dość sporą część gry. No ale znów trzeba będzie poczekać, aż wszystko się przetworzy. Oczywiście czekać w moim stylu, czyli walcząc, bo walka to najlepszy czasoumilacz. Na wszelki wypadek zbiorę jeszcze trochę tej siarki, żeby na pewno mi jej nie brakło. W końcu nastaje dzień 110, a ja po wielu godzinach zdobywania i przetwarzania surowców mogę cieszyć się kilkoma stakami zbiorników z mazią. A i przy okazji, kiedy czekałem aż wszystko się przetworzy, zdobyłem komplet magicznych noży do rzucania. No ale wracając, 48 zbiorników powinno starczyć. Przed nadejściem nocy ruszam rychło w stronę mojej głównej bazy. Piec pełen surowców już zaczyna wypluwać z siebie zielonkawe sztabki. Przy okazji te żółte portale chyba mogą przenosić mnie automatycznie między zamkami. Muszę tego spróbować. Bo jeśli to prawda, wystarczy, że umieszczę jeden w bazie głównej, a drugi w bazie wypadowej i będę mógł... Nie, jednak dupa. To tak nie działa. A już się cieszyłem na szybką podróż z surowcami. Ha! No dobra, ale zwykłym teleportem też się zadowolę. Chociaż w jedną stronę będzie szybciej. No ale dobra, podsumujmy to wszystko na obecną chwilę. Według mnie rad to jeden z najdroższych surowców, który zjada nam na ten moment masę czasu na wytworzenie go w grze, a sama kraina, gdzie się go jakby odkrywa, plus zbierane jego surowce jest fajna, ale mam jedną obawę, bo boję się, że część graczy odbije się od tego etapu i nie przejdzie dalej, przez ten długi grind, który musimy wykonać. A co najgorsze, boję się, że jeszcze znajdę jeden taki surowiec, który będzie tak kosztowny. I żeby nie było, to nie jest złe, bo ja się bawię na ten moment świetnie, ale pozyskiwanie 6 surowców, żeby je przerobić i uzyskać jeden, to może być troszkę za wiele dla zwykłego gracza. No chyba, że zrobi tak jak ja i troszkę przygrinduje i jak dobrze liczę, obecnie mam coś koło 60, może lekko coś koło 100 będę miał radu. Wiecie, tak plus minus na własne zabawy z tym surowcem. Ale wracając, dnia 111 po zebraniu całego radu, jaki tylko stworzyłem, musiałem jeszcze wytworzyć ostatnią rzecz. Zaawansowaną wyciskarkę do krwi, by pozyskać pierwotną esencję krwi, która pozwoli mi wytworzyć magiczną broń i postawić bardziej skomplikowane maszyny. Magiczna broń i pradawna kuźnia są już na wyciągnięcie ręki, ale znów potrzebuję czasu, bo pierwotna krew niestety długo się przesącza. Dlatego też wytwarzam eliksir bestii wraz z antidotum na świętą moc. I jeszcze tej samej nocy postanawiam ruszyć na ostatniego bossa, którego pominąłem poprzednio kończąc listę aktu drugiego.
przed wejściem na jego świętą ziemię. Wypijam antidotum, a wraz z nim można powiedzieć, że wziąłem ze sobą całą aptekę. Siła, magia, odporność na ogień, odporność na święty żar, a co najważniejsze, eliksir bestii. Z tyloma bufami no nie powinno być problemu, także dawać mi tego pasterza. I szczerze jestem ciekaw, jak szybko pożrę go na takim buście. I niestety sam Raziel Pasterz okazuje się kolejnym wolnym i ospałym bossem. Dodatkowo jego studnie lecznicze i reszta ataków strasznie przypominają mi kapłana z World of Warcraft. Nie wiem, czy to kwestia tego, że boss jest mierny, czy tego, że wpakowałem w siebie całą aptekę, ale ten boss mnie zawiódł. Bo widzicie, jak taka uciekająca babcia krawcowa była śmieszna, babcia inżynierka z miniganem robiła wrażenie, tak przywódca kościoła krainy centralnej to istna popierdółka. Ale jest jeden plus. Dzięki niemu po powrocie do bazy dnia 112 postawiłem swój pierwszy stół jubilerski, który pozwoli mi wytworzyć kryształy z bonusami do moich zaklęć. Oczywiście efekty są losowe i nie mamy za bardzo wpływu na to, co nam wypadnie. Następnie ulepszam zamek do poziomu 4, dzięki czemu zdobyłem nową zdolność obezwładniania koni, a z nadejściem nocy w końcu mogę się cieszyć, bo postawiłem pradawną kuźnię. Co za tym idzie, mam też nowe 2 magiczne bronie, starożytne podwójne ostrza i magiczne noże do rzucania.